Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. W tym odcinku analizie lepkościowej poddajemy olej Motul, który pracował w BMW 1C. Przesyłka została dostarczona przez pana Krzysztofa i zawiera próbkę numer 1, jest to olej nowy, próbkę numer 2, olej przepracowany, szczegóły w dalszej części filmu. Standardowo rozpoczynamy od testu bibułowego celem porównania naszych olejów z punktu widzenia zmian wizualnych. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. BMW E87, rok produkcji 2008, pojemność 2.0, benzyna, 170 koni mechanicznych, przebieg ogólny 214 000 km. Pan Krzysztof kupił ten samochód z przebiegiem 175 000 km. Właścicielem jest 31-letni mężczyzna stosujący zasadę, że olej powinien być wymieniany co 10 000 km. Co ważne podkreślenia, przed każdą wymianą robi płukankę silnika, stosuje płukankę silnika K2 Motor Flash 250 ml. Do samochodu zalany został olej Motul 8100X Clean w klasie lepkościowej 5W40. Szczegóły na temat klas jakościowych umieszczamy w tabeli zbiorczej. Kluczowe kryterium wyboru dla pana Krzysztofa to norma Long Life 04, którą wybrany olej spełnia dla samochodów poniżej 2018 roku, zgodnie z informacjami umieszczonymi w karcie charakterystyki oleju. Dodatkowo prezentowane są teraz zalecenia producenta silnika w stosunku do środka sparnego. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a później lepkość oleju przepracowanego. Lepkość dla świeżego oleju jest następująca: 86,7 mm² przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 14,3 w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Znamy wyniki dla oleju świeżego. Porównajmy je z deklaracją producenta oleju. Widzimy, że producent zadeklarował nieznacznie niższą lepkość w 40 stopniach Celsjusza oraz 100 stopniach Celsjusza, około 2% różnicy, natomiast wskaźnik lepkości jest identyczny. Pora na olej, który pracował w silniku. Aplikujemy do lepkościomierza olej przepracowany. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak dla oleju świeżego. Dla oleju przepracowanego zmierzona lepkość kinematyczna w 40 stopniach Celsjusza wynosi 70,7 mm² przez sekundę, w 100 stopniach Celsjusza 12,1 mm² przez sekundę, natomiast wskaźnik lepkości wynosi 170, a to oznacza, że otrzymujemy spadek lepkości przekraczający 15% i znajdujemy się w przedziale krytycznym. W tym przypadku należy stwierdzić, że z punktu widzenia zmian lepkości oleju silnikowego decyzja o wymianie została podjęta zbyt późno. Otrzymujemy sygnał, że na linii silnik-olej pojawia się jakaś niezgodność.
Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że w badanym samochodzie nie ma filtru cząstek stałych. Eksploatacja na dłuższych odcinkach, wykonane odświeżenie oleju próbką nowego oleju w trakcie eksploatacji. Kilka mocnych argumentów za tym, żeby spodziewać się nieznacznej zmiany parametrów oleju silnikowego, podczas kiedy obserwujemy zgoła odmienną sytuację. Warto dodać, że analizowany przypadek stanowi swego rodzaju potwierdzenie słuszności realizowanych badań, bo jak się okazuje, tak mocno utarte przekonanie, że olej powinien być wymieniany co 10 000 km, nie zawsze okazuje się trafione. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Zapraszam do aktywnego włączania się w prowadzone eksperymenty oraz do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!